Cześć, to ja, Kamila, czyli Polka w podróży. Dzisiaj chciałam porozmawiać o rzeczach, z których jestem super zadowolona. Rzeczy, które kupiłam tuż przed wyjazdem do Azji. Pierwsza rzecz. Jestem obecnie na Workawayu, w hotelu, który się remontuje. Przez jakieś 2 godziny nie było żadnego wiercenia. Jak tylko zaczęłam nagrywać, to oczywiście zaczęli wiercić i stukać. Pierwsza rzecz, z której jestem najbardziej chyba zadowolona, to, że wzięłam butelkę z filtrem do wody. Ja się zdecydowałam na filtr firmy LifeStraw. To jest właśnie ta część. Się wykręca i to jest filtr. To jest filtr membranowy, a to jest filtr węglowy. Są jakby 2 części. Jakoś się go tam aha, bo on tutaj w środku jest. Tu, bo w tej części jest filtr węglowy. Ten filtr starcza na przefiltrowanie około 4000 litrów wody. To jest, pijąc średnio 2,5 do 3 litrów wody, to jest kilka lat. Szczerze mówiąc, tak bardzo mi smakuje ta woda przefiltrowana właśnie tym filtrem, że nawet jak wrócę do Polski, to dalej będę go używać. Ja kupiłam ten filtr razem z tą częścią, czyli nakrętką na butelkę. Właściwie tu miałam 2 różnego rodzaju nakrętki. Ja kupiłam to będąc w Polsce, kupiłam na Amazonie. Chyba na Allegro nie znalazłam, albo znalazłam w jakichś gorszych cenach. Można również kupić ten filtr bezpośrednio na ich stronie. Używam tego od 4 miesięcy. Nie miałam nigdy żadnego problemu z żołądkiem. Piję naprawdę kranówkę. Jak kończy mi się woda, idę do toalety publicznej, napełniam z kranu normalnie wodę, znaczy napełniam butelkę i ten filtr daje radę. Przetestowane obecnie w Tajlandii i w Wietnamie. Super sprawa. Co do butelki. Razem z tym filtrem firma LifeStraw sprzedaje również butelki. Natomiast ja nie mogłam znaleźć butelki litrowej. Zależało mi na tym, żeby ona była litrowa, dlatego że ja dużo piję, szczególnie w tym klimacie tutaj to tak 3-4 litry to jest minimum. Te butelki, które znajdowałam, były tak na ogół półlitrowe. Jak się włoży jeszcze filtr do tego, to tam naprawdę tej wody niewiele zostaje. Tak więc stwierdziłam, że nie chcę takiej małej. Plus, ponieważ ja gubię rzeczy, to nie chciałam kupować oryginalnej butelki firmy LifeStraw, ponieważ one są dosyć drogie. Plus kupienia tego filtra z nakrętką, z tą właśnie nakrętką. Plus tego jest taki, że to pasuje na butelki różnych firm. Ja kupiłam w końcu butelkę firmy Nalgene. Chyba tak to się wymawia, nie wiem do końca jak się inaczej wymawia, to mnie poprawcie. W każdym razie też polowałam na nią na OLX-ie. Oryginalnie ta butelka kosztuje między 80 a 100 zł. Ja za nią zapłaciłam 50 zł od jakiegoś pana, który w ogóle nigdy jej nie użył, chyba ją dostał. Nie wiem, w każdym razie normalnie była zapakowana nowa 50 zł, więc cały ten komplet kosztował mnie chyba 170 zł. I teraz tak, woda w Azji wcale nie jest tania. W Tajlandii kosztowała za 1,5 litra, kosztowała około złoty 50 zł. W Wietnamie 1,5 litra wody kosztuje około 2,50 zł.
Tak więc wypijając 2 duże butelki wody dziennie w Wietnamie oszczędzacie, musicie wydać około 5 zł. Jeśli jesteście tutaj przez miesiąc, no to już macie 150 zł, czyli tak naprawdę zwraca Wam się ta butelka z tym filtrem. Druga mega przydatna rzecz to był właśnie ten termos. On naprawdę, ten termos torba, super trzymał temperaturę wody, naprawdę jest mi bardzo smutno, że go zgubiłam, no jakoś daję radę, ale nie jest tutaj akurat w Wietnamie, w tych miejscach, gdzie jestem, nie jest jakoś super gorąco, ale fajnie byłoby go mieć, tak więc polecam. Trzecia rzecz, z której jestem mega zadowolona, którą kupiłam również specjalnie na wyjazd, mój wyjazd długoterminowy do Azji, jest kamera. I tak mała, podręczna, załączę tutaj zdjęcia, bo na nie akurat nagrywam, więc Wam nie pokażę. Natomiast to jest kamera DJI Pocket 2. Jak na moje potrzeby jest fantastyczna, mieści mi się do nerki, którą zawsze przy sobie mam. Jest po prostu malutka, ona ma może do kupy 10 cm wysokości, jest wąziutka, jest leciutka i dosłownie działa na zasadzie point and shoot. I jednym guzikiem włączacie, bardzo szybka reakcja, szybko można coś nagrać, jeśli gdzieś na przykład przejeżdżacie, czy potrzebujecie szybko zareagować. Jakość jest super. Może do końca nie widać tego na moich filmikach, ponieważ ja tutaj trochę kombinuję, próbuję sama tam trochę kolory dodawać i tak dalej. Nie mam dużego doświadczenia w nagrywaniu, tak więc niech moje filmiki nie będą jakby tutaj świadectwem tego, jaka ta kamera jest, bo ja uważam, że naprawdę jest super dla laika, dla amatora. Mała, podręczna, szybka reakcja, świetna jakość nagrywania, nic więcej nie potrzeba dla kogoś, kto jakby tylko amatorsko próbuje tutaj działać. Czwarta rzecz, nad którą się zastanawiałam, czy brać ze sobą, czy nie, ponieważ nie jest to rzecz, którą wcześniej kiedykolwiek używałam tak naprawdę. To była nerka. Nie jest to coś, co ja normalnie mam w swojej garderobie. Natomiast jestem bardzo zadowolona, że w końcu ją kupiłam. Taka zwykła, podstawowa, to są trzy kieszonki. W tej największej na ogół noszę chusteczki i właśnie kamerę. Idealnie się tam mieści. W tej mniejszej noszę portfel z kasą i w tej tutaj najmniejszej mam jakieś, teraz mi się to otworzy, mam jakąś pomadkę, mam jakieś gumki do włosów, mam wykałaczki. W Wietnamie, Tajlandii mega przydatna sprawa, polecam wziąć ze sobą z Polski, chociaż tutaj też można kupić. I mam kartę tak na wszelki wypadek, jakby coś, no jakbym potrzebowała. Super wygodna, super poręczna, ja ją na ogół po prostu noszę tak. Jeszcze mogę do tego sobie przypiąć mikrofon, jak coś nagrywam. Bardzo polecam taką nerkę. To nie jest sexy, to nie jest jakoś specjalnie ładne, natomiast jeśli dużo podróżujecie, jeśli dużo się przemieszczacie, ale nawet na plaży po prostu fajnie ze sobą coś takiego mieć. Jest to dużo wygodniejsze niż zdejmowanie, zakładanie cały czas plecaka i tak dalej. Piąta rzecz. Rozgałęziacz USB. Znowu tuż przed wyjazdem kupiłam taki właśnie rozgałęziacz na USB. Tutaj są 4 wejścia i jeden, ten czerwony, jest jakiś tam turbo szybko ładujący. Rzeczywiście chyba trochę szybciej ładuje. Ponieważ w większości zostaje w hostelach, to na ogół mam dostępne jedno tylko gniazdko i większość z moich rzeczy mogę naładować przez USB. Super sprawa, wszystko tak naprawdę tutaj naraz mogę podłączyć, na ogół tak robię.
akurat te 4 wejścia USB mi wystarczają i bardzo polecam. Mega przydatna sprawa. Kolejna rzecz, kosmetyczka, tylko no, kosmetyczka jak kosmetyczka, nie musi być taka konkretna, natomiast to, co jest mega przydatne, to jest to, że można ją powiesić. I tak jak mówię, zostając w hostelach, to jest bardzo fajna opcja. Ona to jest duża kosmetyczka, nie powiem. Większość, szczególnie w przypadku mężczyzn, na pewno takiej dużej nie potrzebuje. Widziałam takie opcje, gdzie dosłownie ona się kończy tutaj, jakby nie ma tej głównej komory. I myślę, że dla większości facetów taka opcja wystarczy. No i ja tutaj w tej kosmetycznej mam wszystkie jakby moje kosmetyki, łącznie z szamponem i tak dalej, więc jak idę się myć, biorę to, wieszam gdziekolwiek na drzwi, czy zawsze gdzieś można powiesić i nie muszę stawiać na podłodze. No i nie muszę wchodzić w tej z powrotem, ponieważ tak jak mówię, wszystkie tutaj kosmetyki, które potrzebuję, żeby się umyć, nie ważne, czy biorę prysznic, czy tylko myję zęby, to wszystko mam w tej kosmetyczce. Tak więc jak się wybieracie, to polecam po prostu też kupić takie z takim haczykiem. Ja tą kosmetyczkę też chyba kupowałam na Amazonie. Jak znajdę, to załączę linka. Ogólnie polecam, bardzo dobrej jakości. I ostatnia, 7. już rzecz, z której jestem mega zadowolona, że wzięłam ze sobą, mimo iż jest dosyć ciężki, to jest powerbank. Ten powerbank znowu kupowałam na Amazonie. On ma 25 000 mAh. Z tego co rozumiem, to jest dosyć spora pojemność, większość ma chyba 10 000. I dodatkową fajną funkcją jest to, że mogę go również naładować na panele solarne i jeśli nie mam dostępu, to mogę go również naładować poprzez używając energii słonecznej. Powiem szczerze, nigdy tego jeszcze nie musiałam używać, ale uważam, że jest to fajna opcja, żeby mieć. Ten powerbank ma 2 porty USB do ładowania, które często mi się przydają, bo mogę w międzyczasie naładować kamerę i komórkę. Również na przykład w Wietnamie przemieszczacie się autobusem z północy na południe, to są takie odległości, że na przykład z Hanoi do Hue, czyli z północy na mniej więcej na połowę, do połowy kraju, jak chcecie dojechać, to jest wycieczka około 14-16 godzin. Tak więc i mimo iż autobusy twierdzą, że mają porty do ładowania, bardzo często one po prostu nie działają w tych autobusach, tak więc dzięki takiemu większemu powerbankowi na luzaka naładujecie swoją komórkę w czasie takiej podróży kilka razy bez większego problemu. No dobrze, to wszystko na dzisiaj z mojej strony. Jeśli podobał Wam się ten filmik, jeśli są to dla Was przydatne informacje, dajcie mi znać, napiszcie w komentarzach, zasubskrybujcie mój kanał, to również mega mi pomaga. Jeśli macie jakieś pytania na temat podróżowania, przydatne rzeczy, nieprzydatne rzeczy w Azji, to piszcie śmiało. Pozdrawiam i udanych podróży. Kamile, czyli Polka w podróży.